Cześć, z tej strony Ucek, witajcie na moim kanale. Następny, chyba już ostatni element z uniwersum Peak Design, czyli akcesoriów montażowych do różnego rodzaju rzeczy, miejsc dla waszych smartfonów, czyli fajnie zgrana, zorganizowana seria akcesoriów. Tym razem coś, co możecie zamontować na rower lub też na motocykl, w zależności od grubości rurek, na które chcecie to zamieścić. Oczywiście można to też zrobić w domu gdzieś. Ja swojego czasu na przykład miałem to przymocowane do moich lamp przy biurku, gdzie one sobie były tutaj. Chciałem sobie gdzieś trzymać telefon podczas nagrywek dla was, więc zawsze był gdzieś z boku, można było zobaczyć. Ale dobra, tym razem zestaw dosyć bogaty. Jest to samo mocowanie, czyli coś, gdzie sobie mocujecie, tu macie rurę i w ten sposób kładziecie tak telefon lub też jakoś odwrotnie. Nie ma możliwości tego przestawienia, więc to się trzyma sztywno i twardo, co w zestawie, bo zestaw jest dosyć bogaty. Jak widzicie, to trzeba to jakoś przykręcić, czyli mamy oczywiście tu rozkręcalną część, czyli śrubkę, nie da się ukryć, jest ona, też można ją zastąpić później motylkiem, gdy chcemy to robić częściej. Co jeszcze fajna rzecz, że mamy taki dodatek do tego, gdzie można sobie tutaj coś podziałać, wykorzystać to do tego. Wiadomo, jest to możliwość zmiany tego, otóż to mocowania telefonowego na mocowanie do urządzeń tak zwanych różnych GoPro podobnych. No to chyba każdy kojarzy tego typu mocowanko, więc oczywiście odkręcamy tą śrubę, wtedy możemy założyć to i macie sztywne mocowanie na GoPro. Co jeszcze? Oczywiście różna grubość, przeważnie jest rurek, na które to zakładacie. I mamy tutaj jakby 3 rodzaje dystansów. Gdy potrzebujecie o mniejszym rozmiarze, najmniejszym możecie dać, żeby było widać, o co chodzi. Chodzi o to wnętrze, które trzeba je wyjąć, wypchnąć. Może się teraz mocniej trzymać. O, tu wyszło. No, chodzi o te dystanse. Możemy dać najwęższy, średni i najgrubszy. W zależności od tego, jakiej jest wasza rurka, na które to mocujecie. Jest tutaj możliwość takiej dostosowania tego sprzętu do tego, co wy potrzebujecie. Ja wykorzystywałem te średnie. No i co? Skręcamy albo kluczykiem już na stałe, albo za pomocą tego, otóż to motylka. No i macie mocowanie. Ja to sobie chwilowo troszeczkę skręcę. Nie mam tu żadnej rurki takiej, na której bym wam to pokazał, więc niestety pokazujemy ręcznie, ale to możecie sobie wyobrazić, o co chodzi. Widać, gdzie to działa. Pasuje do większości standardowych kierownic, więc to tutaj nie ma problemu. No i co? O co chodzi w tym zapięciu? To już nie jest takie zapięcie, jak było w przypadku zapięcia do samochodu, gdzie ono było tylko magnetyczne. Tu w końcu wreszcie wykorzystujemy to, co było powiedziane chyba na początku w filmach o tym. To wycięcie w etui. Ono tu jest niżej i jest blacha dookoła. Mamy ten cały mechanizm, który poza włożeniu, poza magnetycznym trzymaniem, są też tutaj, już widać, nawet się trochę wyrobiły, bo widać, że to jest używane. Są takie skrzydełka, łapki, jak tokolwiek nazwać. I jak tylko dołożycie telefon, zapnie się to nie ma wiadomo czego, żeby to odpiąć. To nie odpadnie, nie ma szans. Dopiero musicie zwolnić te blokady i dopiero to schodzi. Można to oczywiście pod dowolnym kątem w ten sposób wpiąć. Też możecie to rozkręcić i sobie ewentualnie przestawić w inną stronę tą wajchę, jakby nazwać, ale no jeżeli chodzi o wykorzystanie tutaj, to można tym ruszać, walić. Nie ma szans, żeby telefon wypadł. Po prostu nie ma takiej możliwości ani takiej opcji. Pod tym względem tutaj wszystko jest... O, czekajcie, bo aż S Pen zwariował, że jest... No fakt. Gdyż no etui jest z magnesami i ze S Penem czasami no nie współgra to. Ale to już mówiłem wam w filmie o etui. Ale jeżeli ma to być coś mocno zamocowane, no to do kierownicy, do czegokolwiek. I ogień, naprawdę. Pod tym względem chyba nie ma mocniejszego mocowania do sprzętów, na których jeździcie i trzymacie je za kierownicę i chcecie na kierownicy mieć wasz smartfon. Hulajnoga też oczywiście wchodzi w grę. Nie ma tutaj problemu, więc taki otóż to montażowy element. Tutaj oczywiście jak to skręcicie, to nic nie lata. No jest przykręcone na amen, to wiecie, można tu ewentualnie coś jeszcze podłożyć, jakieś coś uszczelko podobne, bo to akurat jest plastikowe. To nie jest metalowe jak cała tutaj reszta tej obudowy.
więc spokojnie można się tym bawić, więc tak to wygląda. Myślę, że dla rowerzystów chcących to wszystko razem sobie połączyć fajne. Co zauważyłem? Minimalny może jest róst tutaj kątowy. Widzicie, że to nie stoi idealnie, co zresztą widać po tych zdartej troszeczkę farbie już na tych tutaj odstających elementach, które są do zblokowania tego całego zestawu. No ale cóż, widać, że to jest używane, że to działa. Sprawdzone, bo już trochę czasu użytkowane, więc jest ok. Dobra, tyle w temacie One Front Bike Mount, czyli jednofrontowe mocowanie rowerowe, czyli przednie mocowanie rowerowe, nie, jakkolwiek to po polsku nazwać, ale wiecie o co chodzi. Tyle. Z tej strony Ucek, trzymajcie się ciepło, hej.